Może widzieliście, może nie, główny youtuber Minecraft Dungeons nagrał taki dosyć mocny film. Mocny pod tym względem, że jest bardzo krytyczny i padło tam trochę takich bardzo mocnych słów, można powiedzieć, szkodzących tej grze. Pojawiło się też parę nieprawidłowości, więc stwierdziłem, że warto by zrobić jakiś taki film wyjaśniający to wszystko, w czym ma rację, w czym nie, co jest okej, co nie jest okej. No właśnie widzę, że jest jakaś premiera z wyjaśnieniem czegoś. A co było powiedziane, to było powiedziane, więc trzeba to wyjaśnić. Na początku przeprosił, że zmarnował nasz czas i już sobie myślałem, w końcu chłop przyzna, że przesadnie, niepotrzebnie przeciąga filmy informacyjne, nabijając dodatkowe statystyki, obejrzenia reklam, ale nie! Chłop powiedział, że zmarnował nasz czas, hypując nas na ten update. Granie w Dungeonsy jest marnowaniem czasu, ale oglądanie 2 filmów o dosłownie tym samym już nie? Tak czy siak, pierwsza rzeczą, na którą narzekał w tym update'cie jest awatar. Postać, którą gramy w wieży. No nie gramy swoim skinem, tylko gramy jakimś takim dziadowym czymś. Daje to jakieś takie podłoże fabularne, że wiecie, nie wchodzimy tak po prostu naszą postacią do wieży, tylko nie wiem, jakby naszą duszą, czy czymkolwiek to jest w ogóle. Co prawda tej fabuły tutaj nie ma absolutnie, a powinna być i nie ma wielu rzeczy, które powinny być, ale no przynajmniej jakoś tu możemy sobie to dopowiedzieć, jakoś możemy to wyjaśnić, a nie, że wchodzimy tak po prostu. Ale tak, w Dungeonsach jest dużo nieprawidłowości, na przykład to, po co poszliśmy do Netheru? No przecież tam nie było żadnego odłamka, ani nic, po prostu tak sobie przyszliśmy, pobiliśmy potworki i se poszliśmy. Tak samo tutaj mogliby to po prostu zostawić. Po prostu dać nam możliwość grania z naszym skinem, z naszymi pelerynkami i wszystkim. Niepotrzebny tu jest żaden awatar. Kolejną rzeczą jest brak losowości. Wieża zmienia się co 3 tygodnie. I do tego czasu wszystkie piętra, mopki, nagrody, bossy, wszystko jest takie samo. Twórcy chcieli zrobić coś takiego, żeby wiecie, nauczyć się tych pięter i stworzyć takie mini buildy. Jeżeli wiesz co staniesz, to jesteś w stanie lepiej skombinować jakiś swój zestaw. Wiesz też z jakim przeciwnikami będziesz miał do czynienia, więc możesz się lepiej uzbroić akurat na ten typ walki. Taki trochę motyw jak z Deathloopa. Aczkolwiek osobiście, szczerze, tak samo jak w 4AM, wolałbym jednak tutaj taką klasyczną losowość. Tak po prostu, żeby wszystko było losowe, bo jednak no to jest ciekawsza opcja niż uczenie się na pamięć co gdzie jest i rozkminianie co wziąć. Kolejna rzecz, z którą się zgodzę. Nie ma tutaj żadnych sekretów. Miały być i nie ma absolutnie żadnych sekretów, po prostu walka, ulepszanko u kupca, boss, walka i tyle. Miały być jakieś łódki, miały być jakieś sekrety. Nie ma nic. I to jest ten sam błąd, który popełnił Cyberpunk. Jest masa aktywności pobocznych tam, aczkolwiek wszystkie opierają się na strzelaniu. Nie wiem, już na Valhalla, powiedzmy, przykład. Tam się układa kamienie w niektórych takich rzeczach pobocznych, no to już jest ciekawe. Ważna jest ta różnorodność, żeby było co robić, a nie ciągle tylko to samo. I jakby tego tu nie ma, tu ciągle tylko się bijesz. Miałem nadzieję, że będą jakieś pułapki, sekrety, coś takiego. Nie ma nic. Kolejna rzecz. Piętra 5, 10 i 22 są za mocne. No jakby, nie żeby coś, ale walcząc w ten sposób, wybierając takie itemy, ja nie dziwię się, że on umiera. 5 piętro jest serio trudne, aczkolwiek nie aż tak. Jeżeli on sobie stoi w miejscu i wali okiem Guardiana, czyli jednym z najgorszych artefaktów, to nic dziwnego, że umiera. Jeszcze tam narzekał, że strzał mu brakuje. Jak on ma to zrobić bez strzał? No nie wiem, weź może jakąś broń pod zasięg? I nie wiem, coś dobrego, jakieś uniki rób. 10 piętro to absolutnie nie mam pojęcia, jak on może narzekać, skoro postawił 2 gniazda i po chwili boss miał pół życia. 22 rzeczywiście jest trudne, ale jest jedna prosta taktyka. Po prostu medalem miłości i tyle. Kolejną rzeczą, na którą narzekał, jest to, że jest mało kupców. I tutaj też się zgodzę. Przez 30 pięter, przez godzinę gry mamy 3 typków. I mamy na przykład ulepszenie mocy na 9, a może ja bym wolał, nie wiem, na 18, może tam by mi się bardziej przydało. Warto by było, żeby to było bardziej rozbudowane, żeby częściej się pojawiali. No, jak na razie jest tak lamersko dosyć z nimi. Kolejna rzecz, słabe nagrody. Jeżeli przechodzisz to na defaulcie, na najniższym poziomie trudności, to nie ma co się dziwić, że masz do wyboru rzecz commonową, rzadką i unikatową. Jeżeli nie umiesz grać i przechodzisz to na łatwym poziomie trudności, no to co się dziwi, że dostajesz słabe nagrody.
przejść coś trudnego, to dostaniesz coś dobrego. No proste, nie? I tak właściwie to daje taką alternatywę co do farmienia itemków maksymalnej mocy. Masz tych kapitanów i masz wieża. Przy kapitanach musisz mieć dobry ekwipunek bardzo, a tutaj musisz mieć skilla. Także w zależności od tego, ile grasz, jaki masz ekwipunek, jak dobrze grasz, możesz to sobie wybrać. I to jest dosyć fajna sprawa. Punkty przygody wbija się za wolno. No tutaj nie chodzi o to, żebyś to wyfarmił na 5-godzinnym streamie i wszystko już zdobył. Nie, to chodzi o to, żebyś sobie grał przez parę tygodni tak dosyć aktywnie i to zbierał tak pobocznie. Jakby nawet się na tym nie skupiał, po prostu sobie grasz i to tam gdzieś z boku się zbiera samo, nie? A też się strasznie zdziwiłem, że trzeba aż tyle tego zdobywać, ale no jest to zrozumiałe. Jakby nie każdy jest endgame'owcem i jeżeli grając od początku do końca zebrałbyś tak właściwie wszystko w 1/3 rozgrywki, to by było trochę nie okej. No i w ten sposób możesz też jakby chwalić się przed znajomymi, patrz, mam tego skina, wbiłem 46 level. Natomiast rzecz, z którą się zgodzę, to to, że darmowe nagrody są bez sensu. W sensie te nagrody ozdobne są spoko, jak najbardziej. To, że jest mało, to nie mogę narzekać, bo to przecież jest darmowe, dają nam to za free, prawda? Aczkolwiek te inne nagrody, powiedzmy za pierwszy level dostajesz 500 emeraldów. Przecież nawet chyba na domyślnym jesteś w stanie szybciej to wyfarmić, niż zdobędziesz ten pierwszy level. Nie wiem, jakby to było 5000, a potem na końcowych poziomach po 20 000. Spoko, czemu nie? Ale takie 500 jest absolutnie bez sensu. No i są też puste miejsca. 4AM dał pomysł, żeby dać tutaj te skrzynki z losowego kupca. I to by było całkiem niezłe, tylko one musiałyby być jakby wybustowane, żeby na przykład zawsze były unikaty i do takiej lepszej mocy. Teraz rzecz, na którą narzeka dosyć wiele osób, multiplayer w wieży i konieczność bycia podłączonym pod internet. No, Minecraft Dungeons jest dosyć taką multiplayerową grą, właśnie ten multiplayer jest tutaj istotną częścią. I serio, mogliby zrobić coś takiego, że każda kolejna osoba zmniejsza nasze obrażenia o 20%, jakieś może inne utrudnienia czy coś takiego i byłoby okej. A tego multiplayera no niestety nie ma. Co do połączenia z internetem, to ono musi być, to jest zabezpieczenie antycheaterskie. Masz 50 leveli, które się powoli wbija, no to przecież wiele osób pokusi się o to, żeby to po prostu zcheatować i od razu sobie zdobyć. Więc konieczne jest to, żeby cały czas być podłączonym do sieci i żeby no to cheatowanie było znacznie utrudnione, a może nawet niemożliwe. Gość podawał przykład, że a co zrobić w podróży, nie wiem, w busie czy w samolocie. No nie wiem, jest coś takiego jak dane komórkowe i udostępnianie internetu. Internet masz zawsze pod ręką. Jedyny problem tutaj byłby rzeczywiście w samolocie. Aczkolwiek powiedzcie mi, ile czasu spędzacie w samolocie? 10 godzin rocznie? Więc to akurat był taki argument bez sensu. Jeszcze zadał pytanie, po co endgame'owcom te wszystkie ozdobne rzeczy? Otóż zauważyłem, że wiele osób tak właściwie endgame'owcami nie jest, że pomimo iż niektórzy grają od naprawdę bardzo dawna, to dalej nie wbili tej apokalipsy plus 25. Update'y nie są kierowane tylko do tych najbardziej zaawansowanych graczy, tylko do wszystkich. Poza tym, nawet jak jesteś endgame'owcem, to masz buildy, masz mody, masz jakieś challenge, możesz grać grę od nowa z kimś na przykład. To jest bardzo ciekawa sprawa, granie w teamie, szczególnie pełnym. Więc jest zarówno okazja do zdobycia tego i pewien sens. No youtuberzy jeszcze mogą na odcinkach pokazywać swoje ozdobne rzeczy, także tu tym bardziej jest sens. Zauważyłem też pewne myślenie takie podobne do waszego myślenia, kiedy wrzuciłem odcinek o teorii na temat Minecraft Dungeons 2. Ludzie pisali, że jak wyjdzie nowe, to ja będę zły, bo kupiłem stare. Jakby jak kupujecie telefon i miesiąc później wychodzi nowa wersja, to czy wasz obecny telefon traci na wartości? No, w oczach niektórych tak, ale tak naprawdę nie. Tak samo, jeżeli wyjdzie nowa przepustka, kolejne 50 ozdobnych rzeczy, to nic nie zmienia, nic nie wnosi do starej. Ta przepustka wam nie wygaśnie, wy dalej macie swoje ozdobne rzeczy. Wszystkie. I tak właściwie nie rozumiem, czemu niektórzy mówią, że to się nie opłaca. Macie za $4 50 ozdobnych rzeczy.
Niektóre gry by od was wzięły 10 razy więcej. I jedną z tych takich grubych rzeczy jest to, że chłop zwrócił ten Adventure Pass. No bo mówi, że po prostu się nie opłaca. Aczkolwiek, wiecie co? Jakby wystarczy, że w jednym filmie wszyscy, którzy oglądają ten film, obejrzą 1 czy 2 reklamy i on już odzyska hajs za to. Nawet dla mnie, 12 razy mniejszego youtubera, ta cena to jest nic. Więc tu tak naprawdę nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi po prostu o ból dupy. On po prostu chciał pokazać, jak bardzo wkurzony jest na ten update i wywrzeć jakiś, nie wiem, nacisk na twórców, żeby jakoś to ulepszyli? Tak właściwie trochę nie rozumiem ich relacji. Jego i twórców. Niby tam jakieś wspólne streamy robili, tak wygląda jakby się w miarę lubili, ale jednak on jest strasznie krytyczny wobec ich gry, nagrywa o błędach i no ja na ich miejscu co najmniej bym go nie lubił. Powiedział jeszcze, że kiedy przeszedł wieżę, to oglądało go 2 razy mniej ludzi niż kiedy ją zaczynał. Nic dziwnego, skoro połowa streama wyglądała mniej więcej tak. Oh, a Ravager, guys. Uh-oh. W dodatku jest coś takiego jak szkoła i praca. W tak wczesnych godzinach, kiedy wychodzą update'y, to była 10, 11, coś takiego, ludzie nie mogą grać. Oni przychodzą zobaczyć, jak to wygląda i sobie idą. Także nic dziwnego, że na początku była masa osób, a potem sobie uciekli. Narzekał jeszcze na wyzwania tygodniowe, że są długie i nudne. I tutaj ma rację. No, nie wiem, wypij potki, zjedz jedzonko, zabij moby, otwórz skrzynię, zbierz złoto. No co to ma być? No nie wiem, masz nawet mobilnego Wiedźmina, mało kto go w ogóle zna, ale tam challenge tygodniowe są ciekawe. A tutaj co? Przecież to jest jakiś żart. Nie wiem, mogłoby to być coś w stylu zabij 500 mobów elektrycznością. Czymkolwiek elektrycznym. Elektryczne strzały, te enchant na broń wręcz, enchant na zbrojkę przy unikach, cokolwiek, nie? I to by było naprawdę ciekawe. A przynajmniej ciekawsze od tego, co jest teraz. Co prawda dalej na przykład możesz sobie wziąć builda pod nieskończoną potkę, żeby szybciej farmić tego questa z potkami. Aczkolwiek, no nie wiem. Na koniec dał też parę pomysłów, jak urozmaicić grę. Na przykład magazyn, crafting, drzewko umiejętności. O magazynie to już nawet sam mówiłem. No tak, tej grze dosyć dużo brakuje. Na przykład dobrego głównego youtubera. Serio, wiele z was nawet może sobie nie zdawać sprawy z tego, jak ważni dla gry są youtuberzy. Pozwólcie, że przytoczę pewien fragment filmu TV Gry. W rozmowie aktywnie uczestniczyło 3, może 4 graczy. Nasza pogawędka rozpoczęła się od psioczenia na jakiegoś youtubera, który zrecenzował jakiś czas temu Shout of the Avatar i był dla gry bezlitosny, robiąc jej zły PR i kłamiąc, że gra jest martwa. No i tu jest niestety podobnie. Tak właściwie gość jest takim premierowym pasożytem. Przez pewien czas zastanawiałem się, czy to nie jest zbyt ostre określenie, ale doszedłem do wniosku, że nie. No jakby spójrzcie na to. Chłop tylko żeruje na tych premierach, a od siebie nie daje nic. Gra ma naprawdę masę kontentu, który wystarczy wyciągnąć. Mody, buildy, challenge, granie w teamie. Jest tego masa. On nie robi nic. Premiera, stream, cyk, 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 poradniki, przed premierą, nowe wiadomości, cyk, 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 od razu wszystko. Oczywiście 3 razy dłuższe niż powinno być. Skończył się nowości? No nie wiem. Wyszedł Far Cry, to się na niego przerzucę. Wezmę, zrobię cyk, 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 10 poradników, nie wiem, to chyba w 2 dni on to wszystko wrzucił? I tak nikt tego nie oglądał. Jakby serio, nie wiem czego on się spodziewał innego. No próbował tak ewidentnie żerować na premierze popularnej gry, aczkolwiek jego community absolutnie nie nadaje się do oglądania tego. To trochę tak jak u mnie z Deathloopem, ale ja przynajmniej po prostu gram sobie dla zabawy, bo to lubię, a nie cisnę z poradnikami, których i tak nikt nie zobaczy. Dobra, także to w sumie wszystko. Zobaczymy w tym nowym filmie, jak się premiera skończy, czy rzeczywiście twórcy coś z tym zrobią, czy on ogarnie dupę, nie wiem. Mam nadzieję, że to jakoś rozwiąże, bo serio zrobił niezły syf. Także co, dzięki za wysłuchanie i siemka.